Pokażę Wam dzisiaj pierwsze modyfikacje, jakie wprowadziłem w tej pile taśmowej, ale również opowiem Wam bajkę o pewnym majsterkowiczu, który liczył na to, że sprawnie skorzysta z gwarancji, reklamacji czy też ochrony kupującego. Okazało się bowiem, że piła posiada funkcję, której nikt nie zamawiał, mianowicie oprócz cięcia mamy też funkcję grillowania. Pewien majsterkowicz Kazimierz zakupił na mało znanym portalu aukcyjnym piłę taśmową. Na początku mało przecinał, było to zimą, więc piła się nie przegrzewała. Lecz gdy przyszła wiosna, zauważył, że już po kilku cięciach z silnika wydobywa się dym, a silnik według instrukcji powinien być S1, czyli do pracy ciągłej. Niewiele się zastanawiając, napisał do sprzedawcy, co zrobić z tym faktem, ponieważ jeszcze nie uległo to wszystko całkowitemu uszkodzeniu i może silnik da się uratować. A że Kaziu ma dobre serce i nie chciał naciągać sprzedawcy na jakieś dodatkowe koszty, bo reklamował z tytułu rękojmy, więc wysyłka piły w jedną i w drugą stronę byłaby po stronie sprzedawcy, zaproponował, żeby sprzedawca po prostu wysłał mu nowy silnik, on sobie go sam wymieni, a sprzedawca jedynie pokryje koszt tej wymiany. Kaziu swoją wiadomość napisał oczywiście oficjalną drogą przez portal aukcyjny, ale przez dłuższy czas nie dostał żadnej odpowiedzi. Zaniepokojony całą sytuacją, zgłosił spór, chcąc skorzystać z ochrony kupującego. I tutaj wszystko szło pięknie i sprawnie. Po paru dniach Kazik otrzymał wiadomość, że jeżeli sprzedawca do paru godzin nie odpisze, to otrzyma zwrot za całą kwotę, jaką wpłacił za piłę. Jednakże gdy czas już upłynął, to w tym samym momencie odezwał się pracownik tego serwisu aukcyjnego, pisząc, że przez to, że zablokowali konto sprzedawcy już wcześniej, to sprzedawca nie ma dostępu do wiadomości i nie może na nie odpisywać. Po czym wygrzebano jakiegoś maila i kazano się na tego maila kontaktować. W taki sposób upłynęło około 12 dni. O dziwo, sprzedawca na maila odpisał, chociaż lakonicznie, że silnik należy wymontować i wysłać do producenta, co było zaskakujące, ponieważ reklamacja była z tytułu rękojmi, gdzie odpowiada sprzedawca. I chociaż urządzenie ma CE, to w instrukcji nie ma adresu producenta. Dlatego przebiegły Kazik nie szukał tego adresu na własną rękę, żeby potem ktoś nie zarzucił, że silnik został wysłany w niewłaściwe miejsce. Ponownie napisał do sprzedawcy o podanie konkretnego adresu. I oczywiście sprzedawca nie odpisywał. Kazimierz nie miał innego wyjścia, jak tylko ponownie zgłosić sprawę do serwisu i otrzymał odpowiedź, że skoro sprzedawca nie podaje innego adresu, to ma wysłać na adres sklepu, który jest podany na serwisie. I o tym Kazimierz poinformował pana sprzedawcę czy panią sprzedawczynię, po raz kolejny podkreślając, że jest to reklamacja z tytułu rękojmi. Dopytując się jednocześnie, czy mają jakąś umowę z serwisem producenta, skoro to do niego bezpośrednio każą wysyłać. Gdy sprzedawca dowiedział się, że przesyłka ma pójść na jego adres, o dziwo odpisał tego samego dnia. Ponownie bardzo lakonicznie, podając jedynie adres producenta, pomijając odpowiedzi na wszystkie inne pytania i uwagi. Więc Kazik asekuracyjnie napisał do serwisu aukcyjnego, jakie informacje otrzymał i dostał nakaz, że tak, silnik ma wysłać na adres podany przez sprzedawcę. Choć w takiej sytuacji logicznym wydaje się być, że sprzedawca sam powinien poinformować serwis, że jakiś klient zgłosił mu reklamację i przyjdzie jakiś tam silnik. Ale no, Kazimierz, znając życie, widząc co się dzieje, napisał również do serwisu producenta, że taka sytuacja będzie miała miejsce, że spakuje ten silnik, wyśle go, w jakim celu, opisał całe zdarzenie i otrzymał informację, że nie ma problemu, że pani przekazuje do działu serwisowego. Zadowolony Kaziu, że wszystko idzie zgodnie z planem, najwyraźniej wszystko jest ok, spakował silnik i wysłał do serwisu. Kazimierz grzecznie czekał na odpowiedź serwisu, ponieważ wiadomo, że mają tam 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
I gdy termin się zbliżał, trochę się niepokoił tym, że nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej ani od sprzedawcy, ani od serwisu. Napisał do serwisu z pytaniem, co się dzieje z tym silnikiem, że tak długo go naprawiają. Wiadomość, którą Kazimierz otrzymał, niezwykle go zszokowała, ponieważ nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji. A mianowicie serwis odpisał, że oni się za ten silnik nawet nie wzięli, ponieważ sprzedawca jest niewypłacalny i ogłosił upadłość. Niestety, nikt w serwisie nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego w takim razie ten silnik został przyjęty na serwis, mimo że wcześniej był informowany o tym, że taka wysyłka nastąpi. Kaziu z tą wiadomością udał się oczywiście do ochrony kupującego, jak również poinformował sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, żeby wyjaśnił sobie ze swoim serwisem, a sprzedawca w tym momencie umywa ręce, mimo że Kaziu wcześniej podawał nawet konkretne akty prawne, które mówią o tym, kto odpowiada za reklamację z tytułu rękojmi. Sprzedawca nadal swoje, że gwarantem w tym momencie jest producent i nie ma prawa odmówić mi reklamacji. W tym momencie mija już 40 dzień, kiedy piła stoi niesprawna. Sprzedawca w żaden sposób nie odnosi się do konkretnych przepisów, sam nie podaje żadnych artykułów, jedynie zrzuca odpowiedzialność na producenta, gdzie w instrukcji, którą sam dołącza do sprzedawanych urządzeń, nie ma nawet ani karty gwarancyjnej, ani warunków gwarancji, ani tak jak Kazimierz wcześniej powiedział, nie ma również adresu, gdzie takie urządzenie na gwarancję należałoby wysłać. W każdym razie sprzedawca od tej pory już się w ogóle nie odezwał. Najciekawiej jednak od tej pory zaczęła się zachowywać ochrona kupującego, bo dopóki byli przekonani, że w razie czego mają z kogoś ściągnąć należność, to wszystko szło płynnie, ochrona kupującego Kazikowi odpowiadała prawie na drugi dzień, ale gdy dowiedzieli się o upadłości, to rozmowa się zaczęła ciągnąć. Na każdą odpowiedź trzeba było czekać tydzień. Kazik chytry nie jest, więc zaproponował rozwiązanie. Kupcie nowy silnik, pokryjcie koszty montażu, wysyłek i zapomnijmy o tym temacie, bo chcę, żeby ta piła zaczęła w końcu działać. Zgodnie z warunkami rękojmi wszystko powinno się zgadzać, bo koszty wysyłek w obie strony, montażu i demontażu oraz wadliwej części pokrywa sprzedawca. On tego nie zrobił, więc powinno to pokryć z funduszu ochrony. Lecz teraz osoba, która wcześniej zdawała się być po stronie Kazimierza, zaczęła kombinować i porozumiewać się po części tak jak sprzedawca. Fragmenty wiadomości podparte prawem, jakimiś logicznymi warunkami i tak dalej, były pomijane zupełnie i nikt się do tego nie odnosił, a ciężko było dyskutować, skoro na każdą odpowiedź trzeba było czekać tydzień. Czyżby taka akcja na przetrzymanie i chęć wywołania takiej sytuacji, że Kazimierz po prostu machnie ręką, powie: dobra, dajcie mi chociaż te 20 zł za tą wysyłkę, sam sobie tą piłę naprawię i już dajcie mi spokój. Straciłem już kupę czasu. W końcu po 2 miesiącach walki Kaziu dostał propozycję zwrotów kosztu. Ale tylko za silnik. I to po kosztach serwisu. Pracownik portalu nie raczył w ogóle odnieść się do argumentów, że ten silnik prawdopodobnie ma albo wady fabryczne, albo jest źle dobrany i za chwilę może z nim być podobna historia. Na szczęście wymogiem zwrotu pieniędzy nie było zakupienie tego samego silnika, jednak zapomnieli o tym, że sami zmusili Kazimierza, żeby ten silnik wysłał do serwisu, mimo wszystkich obiekcji, jakie zgłaszał w tym temacie. Poza tym, co z silnikiem, który jest w serwisie? Trzeba go teraz z tego serwisu odebrać i znowu ponieść koszty wysyłki. Ochrona kupującego, chociaż chyba należałoby teraz mówić ochrona interesu serwisu aukcyjnego, łaskawie zgodziła się na drobne ustępstwo i pokrycie 26 zł bodajże, które Kazimierz musiał zapłacić za zwrot silnika, czyli wysyłkę jego z powrotem do domu. I tak oto po prawie 4-miesięcznej batalii nasz Kazimierz odzyskuje bohatersko około 500 zł.
tracąc na tym prawie 4 miesiące postoju maszyny, koszt wysyłki w jedną stronę, koszt zakupu nowego silnika, bo silnik nie został kupiony, jak widać, ten sam z wiadomej obawy. No i oczywiście montaż i demontaż. Przeróbki tutaj, mocowania nie liczyłbym, ponieważ jest to już autorska modyfikacja. Silnik został zakupiony większy, więc to można pominąć. Moi drodzy, jaki jest morał z tej historii? Wygląda na to, że nie warto się wychylać, nie warto być dobrym, nie warto chcieć ograniczyć czyjejś straty, bo gdyby nasz Kazimierz napisał do serwisu aukcyjnego: dzień dobry, piła mi nie działa, tu się nie kręci, nie brzęczy, nie świeci, nie wiem o co chodzi, nie działa, to konsultant musiałby oddać za całą piłę, bo nie byłby w stanie zweryfikować, która część jest zepsuta, dlaczego, z jakiego powodu, bo wszyscy się wypieli, zarówno i serwis, i sprzedawca. Jeszcze na końcu będzie mały smaczek, ponieważ happy end musi mieć jeszcze wisienkę na torcie, mianowicie zobaczycie sobie, w jakim stanie wrócił silnik z serwisu. Moi drodzy, i tutaj kończy się ta opowieść, wracamy do świata realnego. Powiem jeszcze tylko 2 zdania o tym, co zrobiłem, mianowicie dodałem kątownik, który nie pozwala na to, żeby siła nacisku brzeszczota wyciągała nam materiał z imadła, bo materiał dzięki temu ma podparcie. Powiększyłem i pogrubiłem szczęki imadła, ponieważ gdy ciąłem maksymalne wałki, jakie ta piła potrafi, no to praktycznie w ogóle nie trzymały tego materiału, uginały się, a wysokość szczęk była za niska do deklarowanej średnicy materiału. No i jeszcze wymieniłem silnik na większy. Musiałem zrobić pewną adaptację tej płyty, do której był mocowany stary silnik, no ale jak widać na filmie nie było zbyt dużo przeróbek. Jedyny taki ubytek w związku z tym to to, że większy silnik kolidował z tą puszką elektryczną na dole pod piłą, co wymusiło na mnie przeniesienie jej na silnik, ale mi jakoś szczególnie nie zależy na tym, żeby w ten sposób piła się wyłączała po zakończonym cięciu, czyli że piła naciska po prostu zwykły przycisk, wyłącznik tak naprawdę. Zawsze mogę dodać krańcówkę, jeżeli będę chciał takie rozwiązanie, ale mówię, ja tnę rzadko, jestem przy pile cały czas, więc jakby nie ma potrzeby. Obecnie piła działa sobie całkiem nieźle. Kto ma jeszcze dobry silnik, to warto postawić chociaż wentylator w ciepłe dni, żeby ten silnik trochę schłodzić. Śmiało możecie też opisać wasze historie z gwarancjami, z reklamacjami, napisać co o tym sądzicie, a także podpowiedzieć jakieś ciekawe modyfikacje, które w tej pile jeszcze można zastosować. Muszę na pewno jeszcze dorobić jakieś szybkie zakładanie, zdejmowanie osłony z tyłu na koła oraz na koła pasowe, bo tam też jest śruba, powinna być jakaś gałeczka czy pokrętełko, żeby można było to otwierać bez narzędzi. To na dzisiaj tyle, moi drodzy. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, hej! A tutaj co się stało z tym silnikiem, co on taki poobijany? Gdy ja silnik nadawałem, to on był w takiej folii bąbelkowej, owinięty w koło, zabezpieczony z góry, z dołu piankami. Teraz ta folia była z boku.
Ta podstawa jest wygięta, ewidentnie było to uderzone. Tutaj uderzone, pokrzywione żeberka. No i tak również wygląda karton.